Co bym chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć o tym, co przeszłam przez ostatni rok, ostatnie 2 lata. Jaki miało to wpływ i ma to wpływ na 2025. Jak widzę siebie w 2025, co chciałabym, aby się wydarzyło, jak chciałabym, aby ta moja droga się potoczyła. Przeszłam przez różne takie perturbacje i myślowe, i jakieś zawodowe, które wpłynęły na to, że chcę w 25 roku w 100% działać intuicyjnie, po swojemu, niezależnie od algorytmów, niezależnie od tego, co jest na topie, niezależnie od tego, co jest popularne, dlatego że mam wrażenie, że jak działałam właśnie w ten sposób, aby coś odwzorować, aby podążać jakimś trendem, aby podążać za zasięgami, to po prostu nie czułam siebie. Czułam, że to nie jestem ja, czułam, że się do tego zmuszam. I w żaden sposób nie umiałam tego pokazać, bo to był jakiś wytwór, to był jakiś coś wymyślonego. Szkolenia, które prowadzę na co dzień i jak widzę dziewczyny, które z tych szkoleń czerpią, zmieniają się, to mi uświadomiło, że ja po prostu muszę pokazywać, wcale nic nie muszę pokazywać, ale jeżeli już mam coś pokazać, to chciałabym pokazać to, co dziewczyny widzą na szkoleniu. Chciałabym, żeby to, co pokazuję, było tym, kim jestem na co dzień, niczym wyreżyserowanym, żadnym ustawionym, choć tak naprawdę jesteśmy tu ustawieni, ale no to jest po prostu ta forma komunikacji, przekazu, żeby móc to w jakiś sposób zaprezentować. Natomiast bez żadnych marynarek, bez żadnych jakichś takich post, które będą ustawione, takie po prostu zupełnie na luzie, takie, jaka rzeczywiście jestem. I chciałabym, żeby z tej strony mnie zobaczyć. Nawet nie zależy mi na tym, żeby ktoś mnie zobaczył, tylko chciałabym, żeby może ktoś siebie odnalazł, żeby pomóc tym osobom, które są na jakimś tam etapie drogi swojej, początku, środku, bądź gubią się, nie wiedzą jak iść, że tak naprawdę podążanie za tymi trendami nie jest jedynym pewnikiem i nie jest jedynym właściwym wyborem. Najważniejsze jest to, aby iść w zgodzie z tym, co czuje się w środku, dlatego że wtedy czujemy tą satysfakcję z życia i jakby jesteśmy w takim pełnym akcie tworzenia, to wypływa z nas, mamy wtedy większą satysfakcję, to jest takie prawdziwe i tym emanujemy też na zewnątrz, jeżeli coś jest prawdziwe, a nie takie wyreżyserowane, sztuczne, bo wiele razy próbowałam, jakby od czego to w ogóle się wzięło. Jak gdybym w ogóle mogła, to bym nie prowadziła tych mediów społecznościowych i chciałabym bez tego żyć, tak zupełnie szczerze. Chciałabym żyć tylko z klientkami i żyć tylko i wyłącznie z kursantkami, bo to sprawia mi największą satysfakcję. Rozmawiając z osobami z różnych branż, naprawdę ta branża beauty i tworzenia tych makijaży i w ogóle robienie brwi mega mnie kręci i to jest coś, co po prostu uwielbiam. Zrobić komuś piękne, ładnie dopasowane brwi, ale naturalne. Zresztą o tym trąbię cały czas. Wszędzie, że te brwi mają być naturalne, ładnie wygojone. I właśnie rok 2025 taki będzie, gdzie na tych moich mediach społecznościowych i na wszystkich takich kanałach komunikacji będę pokazywała głównie prace wygojone, bo efekt bezpośrednio po zabiegu jest efektem przejściowym, który tak naprawdę zanika po jakimś tygodniu i go nie ma. Natomiast jakby to jest ten element, który niesamowicie uwielbiam, jakby tworzenie brwi i dzielenie się tym, jak to osiągnęłam, odkrywanie również różnych rzeczy, jak pigmenty, nowe składy, zrozumienie igieł i tego wszystkiego. Cieszę się, że odbiór tych szkoleń też jest taki pozytywny i wiem, że wielu osobom również pomogłam. Jakby jestem na tym etapie, gdzie kiedyś bardzo ciężko było mi to powiedzieć, że ja się do czegoś przyznam, że w czymś jestem dobra, bo ktoś sobie pomyśli, a chwali się albo ma wybujałe ego. Absolutnie nie, po prostu wiem i czuję, że są osoby, które odbyły u mnie szkolenie i realnie im pomogłam, zmieniłam im postrzeganie, pomogłam im. Czy są takie, którym nie pomogłam albo którym się nie podobało? Pewnie są, nie wiem. Natomiast skupiam się na tym, co jest w tym najlepsze i do każdego szkolenia, do każdej kursantki podchodzę mocno indywidualnie, aby jak najbardziej pomóc. Też trzeba też chcieć sobie pomóc, ale to jest inna kwestia. Uwielbiam to, co robię,
ale w pewnym momencie, mam wrażenie, 23 rok może, to był ten czas, gdzie wpadłam w taki wir, który to on mnie prowadził, to znaczy czułam, że idę jakimś tam schematem, czuję, że wpadłam w ciąg jakichś wydarzeń, w ciąg branżowych imprez, wyjazdów, odcinania jakichś kolejnych kroków w karierze, które powinnam zrobić. Miałam wrażenie, że właśnie muszę to udowodnić, że ja też potrafię, że ja też umiem. Potem zrozumiałam, że tak naprawdę nikomu niczego nie muszę udowadniać, tylko ja to robię dla siebie, że chcę sobie to udowodnić, że również jestem wystarczająca. Ja chcę sobie udowodnić, że również potrafię. I jak złapałam się na tym, to po prostu siebie tak mocno przytuliłam. Stwierdziłam, że tak naprawdę to jest bez sensu, jakby nie muszę tego udowadniać, bo dowodem na to, że umiem, że potrafię, są zadowolone klientki. Dowodem na to jest zapisany kalendarz szkoleniowy z dziewczynami, które chcą poznać sposób, w jaki obsługuję klientki, w jaki zostawiam im ten pigment w skórze. I to jest mój dowód na to, że potrafię. Wcale nie muszę nigdzie być, nigdzie wyjeżdżać. Zrezygnowałam również z wydarzeń, które niczego do mojego życia nie wnoszą. Zrezygnowałam z wydarzeń, do których ja jestem potrzebna tylko jako ozdoba, a nie to, że po prostu ktoś chce mnie dlatego, bo moja wiedza jest cenna. I było takie jedno wydarzenie, które właśnie obróciło mój tok myślenia, jeżeli chodzi o wyjazdy. I to był wyjazd w Sarajewie. Wspaniały wyjazd, wspaniała konferencja. Na tym wyjeździe wygrałam konkurs, tam nawet nie wiedziałam, że taka kategoria jest. Natomiast zdobyłam tytuł najlepszego speakera. I jakby nie w tym jest rzecz, że ten tytuł zdobyłam, tylko ja czułam, że na tej konferencji jakby tematy, które są poruszane, prezentacje, które są, one były fajne, merytoryczne. Każda jedna speakerka się super przygotowała do tego. Natomiast miałam wrażenie, że jest duża autopromocja, duże skupienie na filmach, zdjęciach, na tym marketingu, który już wtedy wychodził mi bokiem. I jakby każda kolejna robiła niemalże to samo. Na swój sposób, piękny, ale robiła to. A ja wyszłam, pamiętam, rozmawiałam wtedy z Anią Mrowiec i rozmawiałam, ja mówię, i co, ja tam pójdę mówić im o spoiwach i ja pójdę tam mówić im o pigmentach i o kolorymetrii. I ja mówię, Boże, moja prezentacja w ogóle tak nie wygląda i ja w ogóle jakby nawet nie mam filmu autopromocyjnego. Ja mówię, ja chyba rzeczywiście się do tego świata nie nadaję, bo ja jakby nie tworzę takich filmów, nie umiem. No i zrobiłam ten wykład, dałam z siebie wszystko jak zawsze. No i na koniec było wręczenie nagród, dziewczyny dostawały statuetki i nagle pojawiła się kategoria najlepszego speakera i wyczytano mnie. I byłam w takim szoku, że w to po prostu nie uwierzyłam. Natomiast to mi udowodniło, że mój sposób myślenia i to, co chcę dawać, ma sens i jakby tam zostało to docenione i absolutnie jestem wdzięczna organizatorom Mai Granic za zaproszenie na to wydarzenie i uhonorowanie mnie tym tytułem. Natomiast tak jak mówię, tu nie chodzi o jakieś tytuły, tu chodzi o to, że to, co zaprezentowałam, jak siebie zaprezentowałam, miało tam wartość, to zostało docenione. Oznacza to, że nie musiałam być kopią kolejnych speakerek, nie musiałam robić tego, co inni, tylko proponowałam po prostu siebie, to, co czułam i to zostało docenione. I to był taki mój zaczyn do tego, aby się zmieniać, aby zmieniać media społecznościowe, które prowadzę, aby zmieniać sposób komunikacji i stąd jakby pomysł na tego YouTube'a. Dlatego, że jestem niesamowicie zmęczona mediami społecznościowymi, algorytmami, regularnością dodawania postów. Owszem, tak, również korzystałam z pomocy firm zewnętrznych, które tworzyłyby content, które układałyby to w siatki, regularnie by to publikowały. Natomiast wiecie co, to było też tak, że ja nigdy tego nie czułam. Zawsze spotykałam się z moją Karą, miałyśmy plan do zrobienia
I jakby każda z osób, z którą pracowałam, była wspaniała, genialna i to w ogóle nie chodziło o te osoby, bo one również dawały z siebie wszystko, co mogły, żeby to było mega dobrze zrobione. Tylko chodziło o to, że te pomysły po prostu na te rolki, na te posty, tematy, jakie mają być poruszane, one były z góry zaplanowane. A ja tego nie lubię, dlatego że to zabija moją autentyczność. I zrozumiałam, że właśnie tego nie chcę, bo ja tego nie czuję, bo jestem znowu kolejnym twórcą, jestem kolejnym kontem, który musi wpisać się w algorytm, w zasięgi i tak naprawdę w głębi serca ja w ogóle tego nie potrzebuję. Jak gdybym mogła, to tak jak Wam mówię, zamknęłabym się w gabinecie z klientkami, z kursantkami i w ogóle nie musiałabym tego prowadzić, bo ja tego po prostu nie potrzebuję. Wiem, że współczesny gabinet tak wygląda. Ja nie jestem żadnym marketingowcem, jakby nigdy bym się na marketingowca nie nadawała. I ja też to zrozumiałam w pewnym momencie na szkoleniach. Dlatego, że jakby jest zawsze tam dział marketing, social media, jak radzić sobie, ale ja zawsze czułam, że ten dział może nie tyle, że u mnie kuleje, tylko ja nie mam za wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o formy, w jakich siebie sprzedawać. Bo ja zawsze mówię o tej autentyczności, zawsze mówię o tym, żeby ten obraz, który pokazujemy, najlepiej, żeby był filmem, bo tam się nic nie ukryje. Nie jestem też mistrzem fotografii i też się z tym biłam przez długie lata. Dziewczyny robią przepiękne zdjęcia, przepiękne kolaże. W ogóle tak super innym to wychodzi, a mi nigdy to tak nie wychodziło. Nie wiem, jaki macie odbiór. Może Wam się to podoba, ja nigdy nie byłam zadowolona. Nie to, że mi się nie podobało, ale nigdy nie czułam, że to będzie zdjęcie trendujące, że to będzie zdjęcie przełomowe. Zawsze czułam, że jest niewystarczające. I zrozumiałam, że może po prostu chcę wcisnąć się w buty, które do mnie nie pasują po prostu, że może gdzie indziej jest moje miejsce, inną drogę powinnam wybrać, bo to nie jest moja droga. Chcę wejść jakby w tą drogę, która mi nijak nie pasuje. I jakby stąd zaczęłam puszczać filmiki i większość moich postów, produkcji na Instagramie to są filmiki, z czego jestem mega zadowolona. Zobaczyłam to również po swoich odbiorcach, po swoich kursantkach. Zobaczyłam pytania, z jakimi przyjeżdżają. Kiedyś było tak, że przyjeżdżały i pytały, jak zdjęcie, pokaż jak robisz zdjęcie, jakich programów używasz. Powiem Wam szczerze, że coraz mniej mam tych pytań, bo jakby mam wrażenie, że one też to widzą, że ja po prostu robię filmy. Te filmy też nie są ustawione, to też nie są jakieś trendujące rolki, ani to również nie są jakieś produkcje, gdzie przyjeżdża zewnętrzna firma i mi nagrywa, dlatego że ja też tego po prostu nie czuję. Ja chcę pokazać prawdę o tym, jak wygląda makijaż permanentny brwi po zabiegu i jak wygląda po wygojeniu. Każdy z nas znajdzie się w czymś innym. Na tym kanale, na tym profilu nie każdy siebie odnajdzie, nie każdy będzie rozumiał to, co mówię, nie każdy będzie się z tym utożsamiał, co mówię, ale zrozumiałam, że wcale nie każdy musi i ja też nie muszę do każdego trafić. Mam trafić do Ciebie, mam trafić do tej osoby, która tego potrzebuje w tym momencie, żeby zrozumieć, że też może myślisz, ja też czuję inaczej, też czuję po prostu tak, że nie pasuje do pewnych wzorców, do pewnych kanonów i wcale nie jest to nic nienormalnego. To jest po prostu super, bo jestem o tyle szczęściarzem i jestem o tyle szczęśliwa, że ja to zrozumiałam po prostu. Czy prędzej, czy później, nie wiem na jakim etapie jesteś. Ja to zrozumiałam w miarę szybko, myślę. I tym kierunkiem chcę podążać, aby przedstawiać tą autentyczność. Wracając do prowadzenia tych mediów społecznościowych, do kursantek, jakby coraz mniej mam pytań o to, jakie programy używasz, jak obrabiasz zdjęcia, bo po prostu tych zdjęć u mnie jest coraz mniej, jest coraz więcej filmów, ale są pytania, jakie masz ustawienia kamery, jakim telefonem robisz, jakie ujęcia i to mi sprawia mega satysfakcję, bo wiem, o czym mówię, bo tak jak powiedziałam, nie czułam tych zdjęć, nie umiałam stworzyć zdjęcia ponadprzeciętnego, więc nie czułam też tych ustawień. Natomiast jeżeli chodzi o filmiki, o ujęcia, raz, że one są banalnie proste, a dwa, one przedstawiają największą prawdę i są jakby w moim
wypływają z mojego wnętrza. To jeżeli chodzi o taką prawdę i autentyczność względem kursantek, które do mnie przyjeżdżają. Druga rzecz to prowadzenie tych mediów społecznościowych. Tak jak powiedziałam, miałam zewnętrzne firmy, które zajmowały się mediami społecznościowymi. Nie było tego dużo, oczywiście były to jedna, dwie firmy, ale nie czułam tego. Zrezygnowałam. Czułam, że nagrywanie jakby rolek według jakichś scenariuszy to po prostu nie jestem ja. W ogóle nie jestem na tym etapie, żeby tworzyć takie rzeczy. Zawsze jak miałam taki ustawiony scenariusz, wysyłałam go Karzy i tak patrzymy na siebie, nie, to nie będzie to, nie damy tego, jakby nie zrobimy tego. Ja też czułam niesamowitą presję, ja jak miałam na taką sesję przygotować ciuchy, makijaże, czułam się po prostu przerobiona, czułam, że to nie jestem ja. Natomiast wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że czasy się zmieniają i jakby media społecznościowe nie są tylko tym złym narzędziem, w nich również można znaleźć coś pozytywnego, dlatego że dostęp do naszych odbiorców jest dużo szerszy, niż bym miała po prostu czekać, aż się ktoś zapisze, tak? No jakby też prowadzę działalność, też mam opłaty, które muszę wykonać, więc jakby też mam ogromną chęć dzielenia się z tą wiedzą, więc zmieniłam swoje podejście i chcę traktować media społecznościowe jako narzędzie do komunikacji, narzędzie, przez które inni odbiorcy mogą do mnie dotrzeć, ale do mnie takiej autentycznej, prawdziwej, nie takiej stworzonej przez media społecznościowe pod jakieś algorytmy. I miałam taki kolejny moment zwątpienia z mediami latem ubiegłego roku, w 24. Wrzesień był takim miesiącem, gdzie prawie w ogóle nie postowałam i miałam taki kryzys i mówię do mojego Konrada, że no musimy coś z tym zrobić, muszę coś z tym zrobić, ta regularność musi być, nie postuję ani na Lajarze, ani na swoim koncie, jakby cały czas jestem w telefonie, ale nie jest to efektywne. I rzeczywiście podjęłam współpracę z przecudowną osobą, ale nie zdradzę Wam, kto to jest, bo no może na pewnym etapie, ale jeszcze nie teraz. Jest przecudowną osobą, która przygotowuje mi wszystkie treści, które są wrzucane na bieżąco. Dostałam takie pytanie, że mało kto dzieli się kulisami i prawdą, tak? No to chcę Wam powiedzieć, jak to jest u mnie naprawdę, żebyście też poznali to. Nie chcę Was tu okłamywać, że to wszystko wklikuję ja i robię ja, dlatego że mam od tego cudowną osobę, która przygotowuje relacje, która wrzuca w harmonogram posty czy rolki, natomiast one są z góry zaplanowane przeze mnie, to znaczy jakby ja akceptuję treść, wygląd tego, dlatego że ktoś sobie pomyśli, o Jezu, no to nie możesz sama tego zrobić. Nie mogę, dlatego że po prostu mam jakby paraliż dotykania telefonu, Instagrama, wrzucania tego, potrzebuję kogoś, kto mi w tym pomoże. Ta osóbka wspaniale się z tym wywiązuje. Natomiast miałyśmy plany na grudzień. I tak jak możecie zauważyć na mojej siatce grudniowej, tam jest wszystko ładnie poukładane, ale ja znowu czułam, że to jest po prostu ciśnienie takie, które nie jest do końca zgodne ze mną. I usiadłam sobie, no i przyszło planowanie stycznia. Ale jak zobaczyłam kolejny plan na styczeń, co trzeba zrobić, co powinno się zrobić, usiadłam z moją Karą, z którą wszystko nagrywamy i mówimy, że nie, że po prostu nie zrobimy tego, bo to znowu jest wchodzenie w algorytmy, w popularne, trendujące rolki czy posty, czyli coś, od czego ja sukcesywnie od wielu miesięcy i lat uciekam. Zatem pojawił się pomysł, aby stworzyć przestrzeń dłuższometrażową, taką właśnie jak nagrania na YouTubie, gdzie odbiorcy, jakby ci, którzy oglądają te filmiki, przygotowani są do tego, że ta forma komunikacji będzie dłuższa. Natomiast jakby potrzeba mi było, żeby móc przedstawić swoją autentyczność, potrzeba mi było takiej przestrzeni, w której będę miała więcej czasu na to, żeby to zrobić i to pokazać. I stąd pojawił się pomysł YouTube'a. Moja koncentracja w 2025 roku właśnie tu się sfokusuje. Mówi się, że nie powinno się tam swoich planów zdradzać, co tam robisz, najpierw zrób, a to potem pokaż. Natomiast nie mam zupełnie z tym problemu, dlatego że wiem, że obieram zupełnie inny kierunek
kierunek komunikacji i to, co będziemy publikować, to, co będę publikować, co będziemy nagrywać tu na YouTubie, jakby będzie dla mnie najbardziej wartościowe, bo będzie autentyczne, będzie tego rzeczywiście sporo, dlatego zachęcam Was do obserwowania, włączenia powiadomień, bo te filmiki będą się sukcesywnie pojawiać. One będą miały różny charakter. To będą filmiki lifestyle'owe, to znaczy takie właśnie rozmowy na tematy, które Wam są potrzebne, takie jak teraz, takie pokazanie tych kulis, pokazanie tego, z czym ja na co dzień się również, z czym się mierzę, jak sobie z tym radzę. Będę zapraszała również różnych gości, ale właśnie nie tylko z naszej branży, tylko żeby pokazać Wam, że w każdej branży problemy są podobne, tak? Że jeżeli mamy jakiś problem ze swoją pracą, to tak naprawdę gdziekolwiek indziej pójdziemy, to prędzej czy później zetkniemy się z tym samym. Ale też bardzo będę chciała, aby ten kanał był edukacyjny dla Was, to znaczy, żeby nie zanudzić Was tylko tym kontentem takim podcastowym opowiadania, bo tego jest po prostu dużo i też nie chcę być kolejnym twórcą, który będzie poruszał ważne tematy życiowe. Te tematy mają być trafione, o tak, zależy mi na tym, żeby te tematy, które tu będą się pojawiały, będą tak celowały w punkt tego, co właśnie się dzieje w Tobie, to, co ma Tobie pomóc. Będę je wyszukiwać. Natomiast chciałabym, żeby to była ta przestrzeń takiej platformy edukacyjnej, gdzie będę pokazywała Wam to, co sprawdza mi się w mojej codziennej pracy, czyli nawiązanie do tego, od czego zaczęłam. Od tych moich klientek, od moich kursantek. To jest ta przestrzeń, którą kocham, którą uwielbiam na co dzień, którą żyję. I ja zrozumiałam, że nie chcę tracić czasu na szukanie trendów, na nagrywanie nie wiadomo jakich rolek. Ja chcę ten czas spożytkować na szukaniu wiedzy o pigmentach, o formułach, o składach. To mnie kręci. Nie bardzo media społecznościowe. I jakby tutaj jestem z Wami tak brutalnie szczera, bo taka jest prawda i jakby chciałabym, żeby to miejsce było taką przestrzenią, którą autentycznie zobaczycie. Mam nadzieję, że ten 25 rok to przyniesie. Zobaczymy po roku, jak mi się to uda. Nie narzucam też sobie presji, jak często te publikacje będą tu powstawały, dlatego, że one mają powstawać od serca i z potrzeby, a nie dlatego, żeby właśnie się w coś wpasować. Ta zmiana mojego kierunku komunikacji wynika również z trybu życia, jaki prowadzę. Mam po prostu przecudowny dom z mężem, z dziećmi i to jest przestrzeń, którą kocham i którą uwielbiam i to, że w zeszłym roku było wiele takich momentów, podczas których siedziałam na kanapie i dzieci mówiły mi: mamo, odłóż telefon, albo oni się mnie o coś pytają, mówię: zaraz, zaraz, zaraz. I łapałam się na tym, że jedynym moim słowem, które do nich mówię, jest zaraz, zaraz. Dlaczego? Bo jestem w telefonie. I to mnie tak zabolało, że czas leci niesamowicie szybko, tydzień za tygodniem, a ja widzę, że nie robię żadnego progresu, tylko jestem w tym śmietniku tych informacji, scrollowania, bycia i wcale nie przynosi mi ani to żadnej satysfakcji, ani efektu, tylko jakby moja głowa jest przyklejona do tych informacji, które z tego urządzenia wypływają i jakby nie chcę też tego hejtować, bo wiele dobrego z tej przestrzeni wynika. Mamy dostęp do wielu super informacji, niesamowicie się rozwinęliśmy, ale chodzi o to, żeby mieć takie sito do tych informacji, żeby umieć znaleźć w życiu swoje sito, dzięki któremu będziecie wiedzieli, co jest dla Was tak naprawdę potrzebne, co możecie wynieść, a co zabiera Wam ten czas. Jestem absolutnie przekonana, że czas w sieci jest to czas głośny, czas dominujący, czas, to jest jakby przestrzeń, która chce Was zabrać, żebyście jak najmniej myśleli samodzielnie. To mam Was zagłuszyć, żebyście nie dać dojść do głosu swojemu zdaniu, tego, co jest w ciszy. Media społecznościowe są dość głośne. Ta przestrzeń jest dość głośna. Ja z kolei cenię sobie właśnie przebywanie w ciszy, sama ze sobą. Zrozumieć to, dokąd zmierzam, czego potrzebuję, co chcę. I myślę, że właśnie dojrzałam do tego w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku. I chciałabym w 2025 roku
pokazać, przedstawić, zachęcić Was, pokazać Wam inną perspektywę. Być może ktoś również będzie ta droga dla niego inspirująca. Być może też zmieni swoje postrzeganie, być może uwolni się od jakichś kajdan, być może ściągnie to jakiś ciężar z barków. Nie wiem jak to się potoczy. Jestem tu na początku tego 25 roku i nie wiem, co powiem w grudniu. Czy ten kanał się rozwinie, czy się nie rozwinie, czy będzie regularny, czy nie będzie regularny. Natomiast po prostu wiem absolutnie jedno, że nie nastawiam się i będę działała zgodnie ze swoją intuicją, z tymi tematami, które są dla Was ważne, ale i takie, które będę ja sama chciała poruszyć, bo ja uważam, że są ważne, i żebyście Wy również o nich usłyszeli. Czuję takie przekonanie, że ta droga jest tą, którą czuję w końcu. Nie jest tą, która jest wymuszona przez jakieś algorytmy, tylko przez to, co chciałabym przekazać. Moją myślą, która towarzyszy mi od dłuższego czasu, jest właśnie to, aby przeżywać życie, przeżywać je tak bardzo autentycznie. I to nie jest żadne postanowienie noworoczne, ani to nie jest też to, że rozpoczął się 25 rok i taki sobie rok planuję, żeby jego autentycznie przeżyć. Tylko w ostatnich miesiącach, latach ja po prostu zobaczyłam, jak brakuje mnie w domu, zobaczyłam te swoje zaraz, zobaczyłam te swoje poczekaj, zobaczyłam te swoje przyklejenie do telefonu i zobaczyłam, że mnie nie ma, jak można być, ale być nieobecnym. Jak możesz być fizycznie, ale tak naprawdę może Cię nie być. I przestałam, jakby na to mocny fokus wrzuciłam. Niesamowicie mam taką silną potrzebę i w ogóle bardzo duże poczucie, aby przeżywać rzeczy w danym ich momencie. To, co robimy, dana rozmowa z kimś, żeby być skupionym tu i teraz. Jeżeli jesteś na wakacjach, to bądź na tych wakacjach. To jest moje założenie, jakby nikomu nie narzucam tego. Natomiast jeżeli jestem na wakacjach, to ja chcę przeżyć te wakacje, a nie myśleć o tym, gdzie, z jakiego kąta mam zrobić zdjęcie, żeby pasowało to, co jem, to, co... Oczywiście to nie jest złe, tak? Jeżeli to jest spontaniczne, i jakby to jest takie, fajnie, kurczę, zrobię sobie, to luz, ja nie mam z tym problemu. Natomiast chodzi o mnie, że ja takie rzeczy robiłam dlatego, bo powinnam, a nie dlatego, bo to czułam. I jakby ważne jest dla mnie to, że chcę smakować życie, przeżywać wakacje, że na nie pojadę i chcę poczuć kolor, poczuć ciepło, ale nie musieć się tym od razu dzielić. To znaczy nie chcę robić tych zdjęć i uchwycać tego dlatego, bo powinnam to pokazać, tylko bo mam takie poczucie, że chcę się z tym podzielić. Dlatego myślę, że ten content również będzie trochę ograniczony, dlatego że czy ja wiem, czy my tak zawsze chcemy się wszystkim dzielić i tak wszystko musi być na pokaz i takie wszystko musi być od razu poukładane. Takie mam właśnie poczucie, że chcę możliwie jak najpełniej przeżyć ten czas, żeby doświadczyć go na własnej skórze i poprzez własne zmysły, ale żeby świat mediów społecznościowych nie zabierał mi tego, żebym ja mogła to przetworzyć, a nie żebym zrobię zdjęcia i wrzucam i nawet nie zastanowię się nad tym, co za zdjęcie zrobiłam, albo ładne zdjęcie, bo będzie ładnie wyglądało na feedzie, bo będzie ładnie wyglądało na Instagramie, bo się ładnie wpasuje akurat w siatkę, czy będzie ładna relacja, albo pokażę, w jakim ładnym miejscu jestem. Tak naprawdę szczerze nie obchodzi mnie to po prostu, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba, czy jestem w popularnym miejscu, czy w mniej popularnym, bo tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, z kim tam jesteś i czy to, co Nawet jeżeli jesteś tam sam, to wspaniale jest też spędzić wakacje czasem sam ze sobą. Właśnie o to chodzi, żeby siebie usłyszeć, tak? Natomiast wyjeżdżając na wakacje, ja ten czas chcę spędzić z tymi osobami, z którymi tam jestem, a nie musieć dzielić się tym od razu z ludźmi, których nawet nie znam, którzy mnie obserwują, których to tak naprawdę nie obchodzi, ale ma doświadczyć jakichś wrażeń, żeby ktoś zobaczył, gdzie jestem. To właśnie jestem na tym etapie, gdzie chcę tego wszystkiego
doświadczyć tak na nowo. Dzieci są trochę dla mnie takim motorem właśnie tego, bo one cały czas przypominają mi o tym moim dzieciństwie, o tym, gdzie tego życia smakowało się tak naprawdę. Ja cały czas mam przed oczami swoje wakacje. Jakby nigdy nie wyjeżdżałam z rodzicami nigdzie za granicę. Pierwsze moje wakacje były dopiero jak byłam już dorosła. Pierwszy raz wyjechałam za granicę. Wszystkie wakacje były u babci, u dziadka na pięknej wsi. I jakby moje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa to są właśnie te łąki, to niebo, te drzewa, te wyjazdy z dziadkami na rowerze i te rzeki, do których chodziliśmy. Ja to dalej czuję. Po prostu to są dalej te najpiękniejsze jakby rzeczy, które chcę dalej kolekcjonować i które chcę dalej zbierać. I dzieci mi właśnie o tym moje przypominają, dlatego że one są właśnie takie beztroskie. One są takie łapiące tą chwilę tu i teraz i nie chcę być mamą, która powie zaraz, czekaj, bo jest siatka, bo jest po prostu godzina 20 we wtorek albo w czwartek i posta trzeba opublikować, tak? Ja chcę, żeby oni również zapamiętali takie piękne dzieciństwo i smakowanie tego życia i powiem szczerze, że to za mną tak chodzi, bo pewnie za tym tęsknię i jakby tego samego potrzebuję. Tak chcę to przeżywać. Od ubiegłego roku, 2 lat myślę, że to już mi się udaje. Z tym się może aż tak bardzo nie dzieliłam, nie obnosiłam, bo przeszłam takie momenty, gdzie właśnie wyjeżdżałam na wyjazdy i jakby pach, trzeba zrobić zdjęcia, jakaś ładna ustawka w basenie albo jakaś na jachcie, albo gdzieś, żeby dobrze wyglądać, tak? A tak naprawdę, czy w ogóle ja to chciałam publikować, czy to miało być po to, aby komuś to się podobało? Takie mam myśli, na takim etapie życia jestem teraz. Być może to kogoś zainspiruje, natchnie, może ktoś z Was też odnajdzie się w tym. I dlatego właśnie te osoby zachęcam do obserwowania, bo tak jak powiedziałam, nie każdy się tu odnajdzie, ale niech choć jedna osoba albo 2 zmienią swoje myślenie i poczują się otulone, poczują się zrozumiane, poczują, że jakiś ciężar schodzi im z barków, to będę wiedziała, że było warto.